Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 4 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo undecimo juni anno domini bismillesimo vigésimo quarto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo wszystkim tym, którzy przybyli do mnie na Patronajcie i witam wszystkich nowych patronów. To już taki standard, będę to robił za każdym razem, kiedy tych patronów przybędzie, prawda, bądź nie uciekną. To już jest bardzo dobra dla mnie wiadomość. Proszę Państwa, rozpoczniemy dzisiaj od Państwu się podobają kroniki Bulandy. Wiem, że może nie wszystkim, może niektórzy stwierdzą, że tutaj będę przesadzał, więc to też zawsze proszę o te głosy. To jest Vox Populi, jak Państwo chcecie. Mogę tak opowiadać. Prawdę powiedziawszy, dobrze się przy tym bawię, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli ktoś uzna, że to powinno być gdzieś wyłączone do jakiegoś osobnego formatu, to też proszę się ze mną takimi uwagami dzielić. Cieszę się, że ten wczorajszy odcinek się Państwu podobał. Teraz, proszę Państwa, no właśnie, zaczynamy od kronik Bulandy w związku z tym, bo jesteśmy już po wyborach, a i wiele się wydarzyło w państwie Bulanda. Otóż ja wczoraj dzieliłem się z Państwem wątpliwościami, czy ta Bulanda to jest tak w zasadzie emirat, sułtanat. Nie, proszę Państwa, ktoś bardzo mądrze powiedział, ja niestety to jest jakiś anonimowy człowiek, bo się pod pseudonimem pisał, ale bardzo, bardzo mądrze wskazał i ja absolutnie się zgadzam. To jest Dżamahirija. Państwo pamiętacie, ludowo-socjalistyczna Dżamahirija Kaddafiego, prawda, wielka arabska, no tutaj musiała być wielka lechicka, prawda, Dżamahirija ludowo-demokratyczna. Więc co to jest Dżamahirija? W ogóle to jest taki termin, który sobie Kaddafi wymyślił. On mniej więcej oznacza to, co państwo ludu, rządy ludu, coś takiego. No, rzecz pospolita, prawda, rządy ludu, czyli krótko mówiąc, Bulanda to jest Dżamahirija. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, zresztą wystarczy się rozejrzeć. Otóż kandydatów na Kaddafiego mamy też paru, chociaż żaden z nich takiej charyzmy nie ma, zresztą on się jeszcze na dodatek fajnie ubierał. Więc, proszę Państwa, natomiast co wydarzyło się w naszej Bulandzie ludowo-demokratycznej Dżamahirii? Otóż po pierwsze, to co jest ciekawego i to jest związane, ja będę zresztą w tych kronikach Bulandy starał się jednak mocno nie odchodzić od spraw zagranicznych, tylko związanych właśnie bezpośrednio z granicami Bulandy. Otóż, no po pierwsze, premier Tusk powiedział, że zapowiedział, bo to jest z jego wypowiedzi cytowane jeszcze przez media, więc zakładam, że jest to cytat dokładny, że między innymi właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej Ludowej Dżamahirii zaproponowało zmianę w ustawie z dnia 24 maja 2013 roku, czyli tej o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W artykule 45, który mówi o warunkach użycia broni palnej przez funkcjonariuszy akurat, bo tam są dwie ustawy tak naprawdę do zmiany, no ale powiedzmy sobie o tej dotyczącej funkcjonariuszy akurat, bo to funkcjonariuszy między innymi Straży Granicznej. Tam był zapis poprzednio, który mówił kiedy można, prawda, użyć, tak, broni. Kiedy jest naruszona nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Natomiast to, co pozostawiono tylko zapis nienaruszalność granicy państwowej. Czyli od tej pory każda osoba, która narusza nienaruszalność granicy państwowej, można krótko mówiąc do niej strzelać. Fire at will. Chcę tylko powiedzieć Państwu, że jest to zgodne z moim postulatem, który najpierw zwerbalizowałem w odcinku, a potem jeszcze napisałem specjalnie 5 czerwca na Twitterze, gdzie właśnie zaproponowałem, że wystarczy to zmienić, tą zmianę wprowadzić, żeby dokonać zmiany jakościowej, jeśli chodzi o prawo do użycia broni w obronie polskiej granicy. Jak się okazuje, można, więc proszę Państwa, ręce, które leczą, doktor Wilczur. Oczywiście żartuję sobie, zakładam, że oczywiście to tuzy od wielu miesięcy zastanawiały się nad tym jednym zdaniem. 40 zespołów ekspertów niezależnych, dobrze opłacanych lub nie, zastanawiało się, debatowało, profesorowie prawa, departamenty prawne, uzgodnienia międzyresortowe, wydały z siebie to skreślenie zaraz Państwu powiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wyrazów.
O, tak. Mamy, proszę Państwa, ponad 8 miesięcy, więcej niż 8 miesięcy rządów, no i tak mniej więcej jeden wyraz mogli skreślać co miesiąc. Doszliśmy w tej chwili już do tego ideału. Także Go Tiger, prawda? Bardzo dobrze, bardzo dobry pomysł. Tak przy okazji może warto byłoby, żeby ktoś, kto się zajmuje wojskowością, ja się nią nie zajmuję, a już szczególnie nie zajmuję się wojskowością Bulandy, bo uważam, że to jest po prostu nieuczciwe, bo to każdy stand-up, prawda, zostanie przebity przez dowolną realność tego tworu. Natomiast może ktoś, kto się zajmuje wojskowością, w ogóle zebrałby takie jeszcze liczne inne absurdy, które w punktach, żeby to nie były takie rozbudowane opowieści, tylko w punktach te wszystkie liczne absurdy, które uniemożliwiają pracę żołnierzom i funkcjonariuszom. Po prostu to gdzieś opublikował. Tak ja to bardzo chętnie podbiję. Może dzięki temu te 50 zespołów, 60 departamentów, prawda, 300 jednostek podległych i 275 tysięcy kartek uzgodnień międzyresortowych może będą mieli źródło do inspiracji. No dobrze, Państwa, to jest jak gdyby jeden temat, więc to jest super zmiana, cieszymy się bardzo, zobaczymy jak to będzie oczywiście działało w praktyce i w zasadzie kiedy ta zmiana zostanie wniesiona, bo to, że taki projekt się pojawił, to nie znaczy, że to jest może przez parlament. Jak wiadomo, przez parlament można, jeżeli się ma większość parlamentarną, można przepychać ustawy w ciągu 24 godzin, a można też przez 3 lata nie przepchnąć, w związku z tym jak się nie chce. No ale to już za chwileczkę zobaczymy. Druga sprawa to jest taka, że oczywiście mamy już ostateczne wyniki wyborów do Europarlamentu i moim zdaniem jest bardzo parę rzeczy pozwolę sobie jak zwykle złośliwie skomentować. No po pierwsze, tak, do części nazwisk, które zostały wypchnięte do Brukseli, czyli one znikają jakby z naszej przestrzeni publicznej, no nie ma się co od nich odzwyczajać, ponieważ Parlament Europejski też potrafi uchylać immunitet, i nie ma z tym tam większego problemu, tym bardziej nie ma z tym większego problemu większość, czyli Europejska Partia Ludowa, Partia Socjalistów i tam jest jeszcze jedna w tej koalicji pewnie, która powstanie, no, mają większość i są w stanie takie immunitety uchylać, tym bardziej jeżeli to jest dobrze udokumentowane, już szczególnie wtedy, kiedy w Europejskiej Partii Ludowej siedzi zainteresowany w uchylaniu. Także może być tak, że wiele z tych osób pojechało i zaraz będzie wracać, więc tutaj to jeszcze będziemy mieli dużo zamieszania wokół tego. To po pierwsze. Po drugie, no, uważam też, że wyborcy w niektórych przypadkach, no, kierując się brakiem naturalnej kalkulacji politycznej, nie popatrzyli się na te wybory w ten sposób, że tych ludzi, którzy normalnie szkodziliby w Polsce, w Bulandzie, tak, można było wypchnąć do Brukseli, żeby tam szkodzili, a nie tutaj. Co prawda w Brukseli ze względu również i na sam system, prawda, decyzyjny Europarlamentu, tam naprawdę pojedynczy poseł, żeby nie wiadomo co nie robił, to dużo zepsuć nie może. Może tam nawywijać, prawda, żeby później mieć pierwsze strony gazet, natomiast zepsuć jako taki to jest naprawdę trudno. Nawet gdyby tam ich było 5 czy 6, natomiast no, szkody przynosi krajowi dużo mniejsze, no najwyżej, wiecie Państwo, i przy system wypowiedzi, prawda, gdzie tam ma się 60 sekund na wypowiedź, no, kto tam coś nawywija w 60 sekund? Naprawdę się nie ma jak gdyby co obawiać, trzeba było właśnie wypchnąć wszystkich tych, którzy się tutaj nie podobali, niestety niektórych nie wypchnięto i oni tutaj będą dalej w Polsce. To jest właśnie brak patriotycznej postawy. Trzeba było na nich zagłosować, żeby sobie w diabły pojechali, prawda, i do końca przynajmniej kadencji, żebyśmy ich tutaj nie oglądali, nie słyszeli o nich, prawda. Oni tam się zresztą jeszcze uwłaszczą, bo tam się przecież te pensje są, diety, prawda, z tymi różnymi przyległościami, to możecie Państwo kolegi Paladego posłuchać dokładnie, on tam wyliczał kto ile, prawda, i dlaczego powyżej 100 000 złotych miesięcznie. Więc oni już nie będą zainteresowani polityką, może nie będą tutaj szkodzić. No niestety, proszę Państwa, no, naród zdecydował, że bardzo wielu spośród nich zostało tutaj i będziemy się z nimi użerali niestety w polskim systemie politycznym. Ja tutaj mam szczególny żal do tych wszystkich, którzy nie wybrali 2 wiceministrów spraw zagranicznych. Jeden, jak rozumiem, startując z 1, został przeskoczony przez 2, co jest naprawdę rzadką rzeczą. Ja co prawda kiedyś też miałem taki epizod, no ale ja się wtedy w politykę bawiłem, a nie się nią zajmowałem zawodowo. To jest jedna rzecz, ale to jest naprawdę duża rzecz, żeby zostać przeskoczonym, szczególnie z tak znakomitej listy przez 2.
To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no to drugi dostał 9 000 głosów na Mazowszu, prawdę powiedziawszy, no ale tutaj jest zrozumiałe, tak? Znaczy tutaj oczywiście elektorat po prostu nie zrozumiał, w jaki sposób partia chrześcijańskiej demokracji może łączyć chadecję z ortodoksyjnym syjonizmem. No ale rozumiem, że jakieś tam połączenie wewnętrzne w mózgach decydentów było, no i właśnie efekt jest taki, że obaj panowie będą mogli teraz sobie dalej robić chórki razem z ambasadorem Lewinem, co do tego nie ma wątpliwości, wspólnie. Więc natomiast w przypadku jednego to wiadomo, zresztą to jest samo zaoranie lewicy, to Państwo zresztą widzieliście, to jest praktycznie koniec tego, co projektu w ogóle nowej lewicy jako takiego, bo jak Państwo widzicie, tam się Wiosna, zdaje mi się, tylko podostawała, albo te wszystkie inne przystawki dawne, które zresztą są, jak się okazało, dużo sprawniejsze w ogóle w organizowaniu tego wszystkiego, więc to jest, zresztą ja się tym nie będę zajmował, prawda, bo to tym bardziej, że partiami z tak niewielkim wsparciem już nie ma sensu. Natomiast faktem jest, że również na Mazowszu to się, jak to się teraz mówi, bo ja się z tymi końcówkami zawsze mam problem z tą nową mową współczesną, liderzyca chyba, tak, liderzyca lewicy, która potrafiła dostać z jedynki 13 000 głosów na Mazowszu. Wow, naprawdę fight the power. Więc to się akurat udało samo zaorać. Z tym drugim wiceministrem też nie ma żadnego jeszcze problemu, bo co prawda on się tutaj nie dostał do Europarlamentu, ale jeżeli Państwo dobrze śledzicie wszystkie to, co się dzieje w Palestynie, prawda, w państwie położonym w Palestynie, no jest prawdopodobieństwo, że jednak się ta koalicja jakoś tam rozpadnie przy pomocy Amerykanów i będą w październiku wybory do Knesetu, więc zawsze można tam wystartować, wygrać. Likud na pewno przyjmie, a jeżeli nie, to na pewno Ben-Gvir ze Smotriczem przytulą do szerokiej, owłosionej piersi. Więc to jest jakby sprawa eurowyborów, więc to jest to, co chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, właśnie. Kolejna sprawa dotycząca również spraw zagranicznych poniekąd Bulandy, dotyczy sprawy właśnie ciekawej, poważnej. Ona została przykryta w ogóle w naszych mediach. Nikt, żaden z dziennikarzy tego nie podchwycił, a naprawdę warto. Ponieważ propaganda Kartoffelführera ustami Obersturmführera Schmidta, który w tej chwili siedzi w tej KGB Abwehrstelle w Grodnie, wydała z siebie, tam są zresztą ćwiczenia w tej chwili, jak Państwo wiecie, druga faza ćwiczeń atomowych, więc ja rozumiem, że on to jako ta Wunderwaffe, prawda, jak tam gdzieś przyjedzie i walnie, że tak ładnie, delikatnie powiedzmy, to się aż grzyb atomowy podnosi. Więc on powiedział rewelacyjną rzecz, którą warto byłoby podchwycić. I to jest, oczywiście jest jak zwykle po polsku i po rosyjsku napisane to, co on mówi. Czytam to, co ten oficer, co tam go pisze, czy to on pisze, czy pewnie się wprawia cały czas, no, powrót do macierzy, więc jest jednak bolesny. Ale to, co pisze, to jest o tyle ciekawe, bo tam jest otwartym tekstem powiedziane, że ta tragedia, prawda, tego wszystkiego z tymi nachodźcami, którzy atakują polskich żołnierzy, można uniknąć, rozpoczynając rozmowy z Łukaszenką. Proszę Państwa, takie w propagandzie, zresztą bardzo podobnie brzmiące, są również teksty propagandowe w Biełcie. Prawie 1 do 1. Proszę Państwa, to jest podłożenie się międzynarodowe, znaczy to jest dowód na to, bo my zawsze mówimy, to robią służby Łukaszenki. Teraz już usłyszeliśmy. Czyli ataki na polską granicę zakończą się w momencie, kiedy usiądziemy do rozmów z Łukaszenką. Czyli krótko mówiąc, Łukaszenko jest sprawcą tego, co się tam dzieje. Jak się z nim dogadamy i go ładnie poprosimy, to przestanie naszą granicę atakować. No, takiego prezentu dla propagandy państwowej to się rzadko zdarza, żeby ktoś robił. Tylko byłoby fajnie, gdyby to ktoś, powiedzmy, podchwycił, rozpowszechnił również za granicą. Ja wiem, że tutaj różne są w tej chwili inne sprawy międzynarodowe istotne, no ale to jest po raz kolejny, szczególnie wobec tego, że przecież tamta strona będzie wykorzystywała sytuację na polskiej granicy do antypolskiej propagandy, to w związku z tym władze Jamahirii ludowo-demokratycznej Bulandy mogłyby poprosić swoich awatarów w mediach, żeby coś z takim komunikatem zrobiły. Bo to jest komunikat naprawdę bardzo, bardzo pożyteczny dla Polski.
właśnie to warunkowanie. Jak usiądziecie z Łukaszenką do rozmów, to nie będzie ataków na polską granicę. Polecam telegram Obersturmführera Schmidta, bądź też po prostu wystarczy sobie przekopać się przez archiwum Biełty, Półpierwowo, czy inne tam właśnie różne inne kartoffelführerowe szczekaczki propagandowe. No dobrze, proszę Państwa, i jeszcze mamy jedną ciekawostkę, ostatnią w zasadzie, dotyczącą spraw międzynarodowych. Otóż państwo położone w Palestynie to swoimi ustami swoich licznych polityków, no nie pojedynczych. Zresztą również macie Państwo te artykuły w Haaretz, Jerusalem Post, jest w Israel National News, prawda, i tak dalej, więc w całej prasie macie Państwo przeświadczenie, że oto wygrana, jak to mówią, skrajnej prawicy, czyli ten sukces partii na prawo od Hadecji, o tak to sobie powiedzmy, to chodzi o takie partie, oznacza, że teraz polityka europejska będzie tamtokrajowa. Że właśnie że krytycy państwa położonego w Palestynie, rozmaici lewacy, prawda, poprzegrywali wybory, a w końcu nie powygrywali wyborów, a w ten sposób, bo tam jakichś wielkich klęsk, jak wiemy, to nie ma, no ale jest kilka prestiżowych porażek, a w związku, szczególnie w Hiszpanii, prawda, się tutaj pokazuje, a w związku z tym nagle partie takie jak, żeby daleko nie szukać, Konfederacja, staną się tamtokrajowe. Znaczy ja sobie próbuję wyobrazić próbę w związku z tym zabrania ulubionej gaśnicy posłowi Braunowi, prawda, i tego, jak oni będą próbowali ją zabrać i wcisnąć zapalniczkę. Teraz wyobraźcie sobie posła Brauna, który będzie chodził i teraz podpalał te hanukowe, będzie zapalał wszędzie, gdzie się tylko dano. Raczej to się chyba nie wydarzy. Ale oni są przeświadczeni, że tak jest, znaczy, że właśnie takie partie nagle staną się, czy też nagle są wyjątkowo protamtokrajowe. Więc no jestem sam ciekaw, prawda, jak się do takiego przeświadczenia ustosunkują konfederaci, bo znaczy nie wiem, może jest zupełnie inaczej, jeśli chodzi o ruch Marine Le Pen, chociaż ja też widziałem jakiś satyryk tamtokrajowy, a propos właśnie Marine Le Pen, właśnie napisał, że jeden z satyryków z tamtego kraju, prawda, on napisał to na Twitterze, ja powtórzę, może niedokładnie, on powiedział coś takiego, że oto, no, ja tak napisał, że ja już mam tyle lat, że jeszcze pamiętam, w związku z tym to jest pierwszy raz, kiedy państwo położone w Palestynie cieszy się ze zwycięstwa neonazistów i jak musiało nisko upaść. Tak skomentował Le Pen, no ale tak, to jest mniej więcej coś takiego. Znaczy ten zachwyt państwa położonego w Palestynie tym wynikami wyborów jest moim zdaniem, delikatnie mówiąc, na wyrost, już nie mówiąc o tym, że zdaje się, że to, że akurat ci, którzy krytykują tamto państwo z pozycji lewicowych czy prawicowych, ma małe znaczenie. Najczęściej krytyka dotyczy kwestii humanitarnych, a nie postaw politycznych wobec, nie wiem, konserwatyzmu, prawda, własności prywatnej czy swobód obyczajowych, tak? Znaczy to jest tak, że tamto państwo jest krytykowane po prostu za skuteczną politykę, jakby to powiedzieć, pozbywania się dużej części ludności cywilnej oraz ambitną politykę urbanistyczną, polegającą na likwidacji zbędnych elementów krajobrazu, które wyrastają ponad grunt, tak? I to raczej za to jest krytykowane, niezależnie od tego, czy to są ludzie lewicy, prawicy, centrum, prawda, czy płaskoziemcy. Tak? No, nie ma po prostu znaczenia. No ale tam jest takie przeświadczenie, proszę Państwa, i to, żeby to robili jacyś, nie wiem, no, jacyś tam blogerzy, publicyści, no, ludzie mogą mieć różne opinie, ale to po prostu jest to oficjalne prawie że stanowisko MSZ-u. Zresztą, jak Państwo widzicie, ten pan, który jest ministrem spraw zagranicznych, którego ktoś nazwał, że jest to pan wczorajszy, nazwisko ma tak naprawdę Katz. Otóż, jak Państwo widzieliście, opublikował taki w AI zrobione zdjęcia, czy tam właśnie zdjęcia premiera Hiszpanii, wicepremier z takimi jajkami roztrzaskanymi
na twarzy i on się z tego cieszy. W związku z tym, proszę Państwa, no, to się w tym momencie proszę nie dziwić, że ambasador Lewiny to jest jego nominat, więc tam jest więcej takich. Znaczy u nas generalnie prawdopodobnie ktoś taki nie znalazłby się w polityce, bo nawet najbardziej szaleni posłowie, którzy się zdarzali w historii, jednak czegoś takiego nie mieli. Raczej to byłyby przypadki do badań klinicznych i do robienia habilitacji z psychiatrii politycznej, prawda? Natomiast z drugiej strony proszę zobaczyć, takie rzeczy robi minister spraw zagranicznych i zero oburzenia, prawda? Jak u nas jeden poseł poszedł odważnie gasił pożary, tak? To jest po prostu oburzenie i przepraszanie. Więc to tak przy okazji warto wiedzieć, że ci, którzy jakby oceniają te akcje, po prostu powinni zobaczyć to bez żadnego problemu. To są, jeżeli ktoś nie zna języka tamto krajowego czy arabskiego, to przecież są publikacje w języku angielskim dostępne. Możecie Państwo sobie prześledzić, chociażby właśnie to szczególnie prezydenta Herzoga i pana wczorajszego ministra spraw zagranicznych, co oni robią i piszą. No, sami piszą, przecież to nie jest tak, że ktoś wyciąga to z kontekstu. Macie Państwo po prostu wtedy taki kabaret, nie uwierzycie, czy będziecie co 15 sekund będziecie sprawdzali, czy to nie są fejkowe konta, czy to nie są konta parodystyczne. No nie, to jest po prostu parodia sama w sobie. Więc ja mówię, to jest właśnie wielki problem. Ludzie namawiają do robienia stand-upu politycznego. Niestety są takie właśnie sytuacje, osoby i instytucje, że naprawdę powiedzieć coś bardziej absurdalnego niż oni robią to na co dzień jest trudno. Czy to już jest pewne przekroczenie jakiegoś tam horyzontu zdarzeń. No dobra. Proszę Państwa, kończymy sprawę Bulandy i kronik Bulandy. Będziemy do nich wracać, jeśli się Państwu podobają. Ja się, tak jak mówię, przy tym całkiem dobrze bawię i nawet Państwo sobie nie wyobrażacie, jak bardzo muszę się pilnować, żeby nie mówić więcej. I żeby mówić, właśnie głównie o sprawach zagranicznych, bo tym się zajmuję, nie będę się zajmował polityką wewnątrzbulandyjską, to są zupełnie inni publicyści i zupełnie inne osoby od tego, ale ponieważ Bulanda wypływa na szerokie wody bycia wielkim mocarstwem, przynajmniej w swoim przeświadczeniu globalnym, to będziemy pewnie wracali do tych właśnie spraw na styku Bulanda, reszta świata, czyli Bulanda San Escobar, prawda, Bulanda Czechy, Bulanda tamten kraj i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz punkt drugi. Punkt drugi, tym razem już zaprzestajemy tonu, znaczy złośliwego nie zaprzestanę, natomiast już zupełnie na poważnie. To jest temat, ten podstawowy dzisiejszego odcinka, to jest temat, no właśnie, ja go tutaj nazwałem koniec wojny, czy totalna fiasko USA. Proszę Państwa, otóż to, co ja wczoraj sobie obejrzałem na żywo całą Radę Bezpieczeństwa, wypowiedzi wszystkich tych wszystkich ambasadorów, również samo głosowanie. No jest tak, z punktu widzenia sukcesu dyplomatycznego, to co się wydarzyło w Radzie Bezpieczeństwa, jest to gigantyczny sukces administracji Bidena. Co do tego nie ma absolutnie wątpliwości. Otóż co zrobił Biden w dużym telegraficznym skrócie, żeby to Państwu przywołać tych, którzy nie śledzą tego, co się działo. Znaczy nie śledzą tego, co się działo nie wczoraj, tylko nie śledzą tego, co się działo w ciągu ostatnich tygodni. Otóż niedawno Biden w swoim wystąpieniu przedstawił plan pokojowy. Co więcej, ten plan pokojowy, wszyscy jak go usłyszeli, oczywiście chodzi o Gazę. Wszyscy, którzy go usłyszeli, powiedzieli, zaraz, ale to jest plan humusu, to jest plan, który humus niedawno, właściwie humusu to za dużo powiedziane, to jest tak naprawdę plan arabski, czyli Egiptu, Kataru i tam jeszcze nie wiadomo do końca kogo, być może Jordanii, a może Arabii Saudyjskiej też, że na pewno Egipt i Katar, który był przedstawiany przez Stany Zjednoczone jako plan zachodni. On trafił do humusu, humus go zaakceptował, a następnie państwo położone w Palestynie powiedziało, ale oni pierwsze o tym słyszą. To nie jest w ogóle ich plan, to jest jakiś plan samodzielnie robiony przez jakichś Arabów i my pierwsze o tym słyszymy, widzimy i my się absolutnie z tym nie zgadzamy. Tak? To mniej więcej tak się skończyło. Teraz Biden przedstawił ten plan jako plan amerykański. Oczywiście od razu powiem, że z pewnymi subtelnościami. Tamten plan był rozpisany tam co do godziny.
754,3 zakładnika zostaną oddane. W związku z tym w zamian za to dostanie 24,5 w przeliczeniu na mnożnik, prawda, więźnia palestyńskiego, gdzie zamachowiec, samobójca, 1,4 waga i tak dalej. Więc tam były takie, przepraszam, żartuję sobie trochę, ale tam były takie zapisy, no wręcz handlowe, ilu zakładników za ilu, jakiej wagi, jak gdyby więźniów palestyńskich. To tak w dużym skrócie. I to był taki rzeczywiście plan na 2-3 strony, rozpisany szczegółowo, ale co do istoty to są takie same dokumenty. Czyli krótko mówiąc, pierwszy, trochę się różniący od razu powiem, ale tylko trochę. Zaraz zresztą powiemy sobie, jak ten plan wygląda, przynajmniej w tej wersji bidenowskiej. I teraz ten plan został przedstawiony przez Bidena. Następnie dyplomacja amerykańska w Radzie Bezpieczeństwa, pracując bardzo intensywnie, zyskała, co najważniejsze, poparcie Algierii, czyli poparcie tak naprawdę krajów arabskich do tego planu. Co spowodowało, to jest bardzo ważny gambit, bo to spowodowało, że ani Chiny, ani Rosja nie zawetowały tego planu, pomimo tego, że pewnie miały ogromną ochotę, chociażby dlatego, że Stany Zjednoczone wetowały wszystkie plany poprzednie, bez względu, za wyjątkiem tego ostatniego już humanitarnego, no ze względu oczywiście na państwo położone w Palestynie. No tak. I teraz, co tak naprawdę się wydarzyło? Na 15 członków Rady Bezpieczeństwa, prawda, wiadomo, że 5 stałych ma prawo weta, Rosja się nie zawetowała tego i co więcej, przedstawiciel Rosji powiedział, że nie zawetował tego, no bo poparła Algieria, prawda, czyli poparły kraje arabskie. Więc to jest coś, czego Rosja już nie mogła zrobić, nie kompromitując się, więc to zdobycie poparcia krajów arabskich jest bardzo istotne. No kraje arabskie poparły, bo to ich plan jest tak naprawdę, tylko teraz się pod nimi podpisał Biden, tak? Czy przejął prawa autorskie. Natomiast najważniejszy element, i teraz będę Państwu to omawiał szczegółowo, ale o co chodzi z tą potencjalną kompromitacją? Jeżeli, teraz tak, plan został przedstawiony w sposób następujący przez przedstawicielkę Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa, że ten plan został po pierwsze, ona to powiedziała wyraźnie, zaakceptowany przez państwo położone w Palestynie. Notabene siedział na sali ambasador państwa położonego w Palestynie. Wiecie Państwo, ten, który chodził z żółtą gwiazdą, potem używał niszczarki, czyli kolejny wybraniec z tego samego psychiatryka, prawda, koledzy, ten sam, który właśnie jest kolegą Katza, na pewno, czy przepraszam, tego wczorajszego. Takie same zachowania, takie same, więc mówię, nasz Lewinę to po prostu jest i tak mistrzostwo dyplomatyczne. On na nikogo nie napluł na przykład, ani tam nie zanieczyścił, no już nie będę mówił, co jeszcze mógł zrobić komuś do szafy, ale no, tego nie robił, ale tamten jest zdolny do tego, co tego nie ma wątpliwości, zresztą go chyba tam kiedyś nawet wyprowadzali siłą z tej sali, więc to nie jest pierwszy raz, więc on siedział na sali. Więc ona powiedziała, że to państwo położone w Palestynie zaakceptowało i tylko i wyłącznie humus musi to zaakceptować, żeby to weszło w życie. Zostało to wyraźnie powiedziane, jest to zapisane, nagrane i tak dalej. Dlaczego teraz to może być wielkie zwycięstwo? Takie wielkie na miarę wygrania wyborów przez Bidena. To, żebyście Państwo wiedzieli, więc to naprawdę może być wielkie zwycięstwo. W ogóle zwycięstwem jest już to, że to przeszło w Radzie Bezpieczeństwa, bo Rada Bezpieczeństwa poparła ten plan jednogłośnie, tak, nie było głosu przeciwko. To może być wielka kompromitacja, ponieważ wszystko wskazuje na to, że państwo położone w Palestynie wcale nie popiera tego planu, a Stany Zjednoczone twierdzą, że popiera. Zwalając w tym momencie na humus, że humus tego nie popiera. No ale humus, uwaga, od razu Państwu powiem na samym początku, poparł ten plan. Powiedział, że z zadowoleniem wita. Zaraz Państwu przeczytam dokładnie komunikat. Co więcej, zrobiono jeszcze taki numer właśnie na Radzie Bezpieczeństwa, co jest też rzadkim ewenementem, że pan ambasador państwa położonego w Palestynie, co prawda siedział na sali, jak to było odczytywane, ale jak przyszło do wygłoszenia oświadczenia, no bo on został doproszony, tak? Strony, które nie są dopraszane. W związku z tym on został doproszony na to posiedzenie, on wyszedł. I oświadczenie odczytywała niskiej rangi jednak, bo nie ambasador, prawda, niskiej rangi urzędniczka. Co jest już przedziwną demonstracją i przedziwną konstrukcją. Co więcej, pojawiają się takie głosy. Ja cały czas czekam na oficjalne stanowisko Yahu Natana,
bo tutaj też milczą w 10 językach. Dzisiaj Biden tam jest, nie Biden, tylko Blinken jest i chodzi od Annasza do Kajfasza i próbuje ich przekonać, że to jest jednak ich plan. Ale jeżeli mu się to nie uda, jeżeli państwo położone w Palestynie, rzekomo zostało tam powiedziane, ale mówię, nie ma zapisu, w związku z tym jest tylko cytowany zapis właśnie pani ambasador, która powiedziała, że, znaczy pani przedstawicielki, tej urzędniczki, która powiedziała, że państwo położone w Palestynie będzie dalej realizowało swoje cele. Ale rzekomo jest stanowisko państwa położonego w Palestynie jest takie, że tu się nic nie zmieniło, że będą walczyć dalej, że do zawieszenia broni dojdzie dopiero wtedy, kiedy albo wyeliminują wszystkich humusowców, albo humusowcy złożą broń i oddadzą się w ręce policji. Takie sformułowanie się pojawiło. W związku z tym teraz wszystko zależy od Blinkena, bo jeżeli Blinken przekona rząd albo wymusi na rządzie państwa położonego w Palestynie zgodę na ten deal, co będzie notabene moim zdaniem oznaczało natychmiastowy upadek tego rządu, znaczy rządu państwa położonego w Palestynie, no to wtedy Biden ma naprawdę wielkie zwycięstwo, tak? Sam blokował pokój, dostarczał broń do masowego pozbywania się infrastruktury żywej lub i martwej w Gazie, że tak ładnie powiem, żeby algorytmowi się podobało, a następnie po tych wszystkich blokowaniach wszystkich poprzednich propozycji rozejmu, wstrzymania nawet żądań dostarczenia pomocy humanitarnej, nagle to Stany Zjednoczone są tymi, którzy doprowadzili do pokoju. I tak będzie zapamiętane, tak, że to Stany Zjednoczone doprowadziły do tego pokoju. No więc to będzie przełom, to będzie wielka sprawa, to pokaże, że Stany Zjednoczone potrafiły, no po pierwsze rozegrać Chiny i Rosję, co tego nie ma wątpliwości, po drugie były w stanie doprowadzić do pokoju, były w stanie zakończyć niezwykle krwawą wojnę, właśnie również z przyczyn humanitarnych, jak zresztą pani Linda Thomas-Greenfield wczoraj, czyli przedstawicielka Stanów Zjednoczonych mówiła. Natomiast jeżeli to się nie uda, to będzie totalna kompromitacja, bo to będzie oznaczało, oczywiście będą próbowali zwalić znowu winę na humus, ale jeżeli będziemy mieli za chwilę oficjalne oświadczenie, że państwo położone w Palestynie to, że tak powiem, pokazuje środkowy palec, bo nikt z nimi tego nie uzgadniał, tym bardziej jest to absolutnie niezgodne z ich dotychczasowym stanowiskiem. No to się po prostu Biden po raz kolejny już naprawdę, znaczy Biden, to już to nie jest, proszę Państwa, gdyby to powiedział jakiś polityk w telewizji, a potem mielibyśmy odpowiedź państwa położonego w Palestynie. No okej, ale to jest zaprotokołowane, prawda, oficjalne stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, że państwo położone w Palestynie to zaakceptowało, chociaż tak jak mówię, no wszyscy publicyści tamtokrajowi robią kwadratowe oczy i mówią, zaakceptowaliśmy, ale co zaakceptowaliśmy, tak, więc no dobrze. Co się tam wydarzyło? Więc mamy tak, 14 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Projekt uchwały został przyjęty jako tak zwana uchwała 2735. Notabene ciekawostka, bo pani ambasador powiedziała, że poprzednie uchwały Rady Bezpieczeństwa są niezobowiązujące, a ta jest zobowiązująca. Została od razu poprawiona, że wszystkie są zobowiązujące, a nie tylko te, które wskazują Stany Zjednoczone, to tak na marginesie. No ale, więc żebyście też Państwo wiedzieli, bo widziałem, że już niektórzy taką propagandę, po prostu głupoty takie powtarzają. No ale dobrze, co tutaj zostaje powiedziane? Porozumienie o zawieszeniu broni utoruje drogę do trwałego zaprzestania działań wojennych i lepszej przyszłości dla wszystkich. Jak niedawno przyznał prezydent Biden, naród palestyński przeżył prawdziwe piekło w wojnie rozpoczętej przez humus. Istnieje możliwość wytyczenia innego kursu. To jest pani Linda Thomas-Greenfield. Powiedziała członkom Rady Bezpieczeństwa, że państwo położone w Palestynie zgodziło się już na porozumienie zawarte w rezolucji, chociaż jak do tej pory państwo położone w Palestynie nie zajęło publicznego stanowiska w tej sprawie i powiedziała, że jedyną przeszkodą jest w tej chwili humus. Powiedziała, humus widzi teraz, że społeczność międzynarodowa jest zjednoczona wokół porozumienia, które uratuje życie i pomoże palestyńskim cywilom w Gazie rozpocząć odbudowę i uzdrowienie. Rezolucja to jest tak, ona jeszcze powiedziała, już tak po przyjęciu powiedziała, jest to jasny sygnał do humusu, zaakceptować leżące na stole porozumienie o zawieszeniu broni. Jeśli tak się stanie, walki ustaną dzisiaj. No, w odpowiedzi na to oczywiście państwo położone w Palestynie znowu tam zabiło kilkadziesiąt osób, ale to już jest zupełnie odrębna historia. Ale co się dzieje dalej? Otóż powiedziała jeszcze, humus widzi teraz, że społeczność międzynarodowa jest zjednoczona wokół porozumienia, które uratuje życie, pomoże mieszkańcom Gazy odbudować i uzdrowić oraz ponownie zjednoczyć tamtokrajowych zakładników z rodzinami.
Porozumienie doprowadzi także do bezpieczniejszego kraju położonego w Palestynie i odblokuje możliwość większego postępu, w tym spokoju wzdłuż północnej granicy państwa położonego w Palestynie z Libanem. To jest taki też trochę marchewka ze strony amerykańskiej. Amerykanie twierdzą, że to porozumienie spowoduje, że oni doprowadzą do tego, że się również Partia Boga wycofa z północy, a w każdym razie zaprzestanie ataków na północną część państwa położonego w Palestynie. Tak? Pani Thomas Greenfield powiedziała też, nie możemy zapomnieć Rzymian wysiedlonych ze swoich domów w północnym państwie położonym w Palestynie pod groźbą ze strony Partii Boga. Należy położyć kres atakom grup terrorystycznych wspieranych przez Iran, muszą się zatrzymać. Powiedziała też, Palestyńczycy przeżyli czyste piekło w tej wojnie rozpoczętej przez Humus. Istnieje możliwość wytyczenia innego kursu. Humus musi to przyjąć. Teraz tak, jakie są teraz te fazy tego porozumienia? Jak mówię, no przypominałem, ja już raz kiedyś to porozumienie przedstawiałem Państwu, kiedy było jeszcze w wersji, dajmy na to, arabskiej, ale to jest tak, pierwsza faza planu wymaga natychmiastowego, pełnego, całkowitego zawieszenia broni wraz z uwolnieniem zakładników, w tym kobiet, osób starszych, rannych, zwrotem szczątków niektórych zabitych zakładników, wymiana więźniów palestyńskich. Nie wiadomo ilu. Wzywa także do wycofania sił humanistycznych z zaludnionych obszarów Gazy, powrotu palestyńskiej ludności cywilnej do ich domów i dzielnic na wszystkich obszarach Gazy, w tym na północy, a także do bezpiecznej i skutecznej dystrybucji pomocy humanitarnej. I to ma się dotyczyć całej strefy Gazy i wszystkich palestyńskich cywilów, którzy tego potrzebują, w tym do mieszkań, w tym dostarczonych przez społeczność międzynarodową tej pomocy. Faza druga obejmowałaby trwałe zakończenie działań wojennych w zamian za uwolnienie wszystkich innych zakładników znajdujących się nadal w Gazie i pełne wycofanie sił humanistycznych z Gazy. Faza trzecia rozpoczęłaby główny, wieloletni plan odbudowy Gazy i zwrot szczątków wszelkich zmarłych zakładników pozostających w Gazie ich rodzinom. Co najważniejsze i co pani właśnie Greenfield podkreśliła, że jeżeli te negocjacje między obiema stronami potrwają dłużej niż 6 tygodni, a Stany Zjednoczone, Egipt, Katar i tak dalej będą fizycznie zaangażowane w te rozmowy, czyli będą siedziały przy tym stole i będą pilnowały, żeby te negocjacje były prowadzone w dobrej wierze, to tak czy inaczej zawieszenie broni zostanie utrzymane tak długo, jak długo będą kontynuowane rozmowy. No i tutaj oczywiście z zadowoleniem przyjmuję gotowość Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru do pracy nad zapewnieniem negocjacjom właśnie tego prowadzenia ich w dobrej wierze. I uwaga, to co jest też bardzo ważnego w tym stanowisku amerykańskim, i to jest już przytyczek bardzo mocny dla państwa położonego w Palestynie, otóż odrzuca wszelkie potencjalne próby narzucenia zmian demograficznych lub terytorialnych w strefie Gazy, co jest całkowicie sprzeczne z linią polityczną obecnego rządu Yahu Natana. Tak? W tym działania zmniejszające terytorium Gazy, znowu sprzeczne z pomysłem rządu Yahu Natana, ponawia zaangażowanie na rzecz rozwiązania dwupaństwowego, znowu całkowicie sprzeczne z linią polityczną Yahu Natana i jego rządu, i podkreśla znaczenie zjednoczenia strefy Gazy z zachodnim brzegiem podlegającym autonomii palestyńskiej. Znowu całkowicie sprzeczne z polityką Yahu Natana. Więc jak Amerykanie w ogóle uważają, że państwo położone w Palestynie może to zaakceptować, to ja naprawdę tego nie wiem. Znaczy, jakich argumentów użyje Blinken, który, jak wiadomo, nie jest specjalnie jastrzębiem w rozmowach szczególnie z państwem położonym w Palestynie. Więc, no właśnie. No i właśnie to jest ważne. Ambasador powtórzyła, że państwo położone w Palestynie zaakceptowało porozumienie o zawieszeniu broni, które popierają kraje na całym świecie. Przedstawicielka państwa położonego w Palestynie, ta właśnie miła urzędniczka, pani Naftali, powiedziała, że cele jej kraju są bardzo jasne. Od 7 października sprowadzenie naszych zakładników i zdemontowanie zdolności Hamasu oraz, oczywiście do powtórzenia, oraz zapewnienie, że Gaza nie będzie stanowić zagrożenia dla państwa położonego w Palestynie w przyszłości. Jak wielokrotnie powtarzaliśmy w tej Izbie, kiedy te cele zostaną osiągnięte, wojna się zakończy. Czyli żadnej relacji z tym, co mówiła ambasador amerykańska.
Powiedziała, że w niewoli pozostaje 120 zakładników, a Humus w dalszym ciągu ostrzeliwuje rakietami miasta i miasteczka. Wezwała do zwiększenia nacisków na Humus. Twierdzą, że chociaż Rada Bezpieczeństwa przyjęła 3 rewolucje wzywające do uwolnienia zakładników, żaden z nich nie został w rezultacie uwolniony. No, wezwała również do zaprzestania zabijania cywilów, co też się zdaje się kontynuowane jest z dużą radością, tak, przez stronę humanistyczną. Powiedziała, będziemy kontynuować, dopóki wszyscy zakładnicy nie zostaną zwróceni i dopóki zdolności militarne i zarządcze Humusu nie zostaną zdemontowane i co więcej, państwo położone w Palestynie nie będzie angażować się w bezsensowne i niekończące się negocjacje, które Humus może wykorzystać jako sposób na granie na czas. Powiedziała ta przedstawicielka, ale nie ambasador, Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No więc właśnie jak pisze prasa amerykańska, Blinken i inni mediatorzy napotykają problemy w osiągnięciu ostatecznego porozumienia. Ja Państwu dlatego o tym opowiadam w takim czasie teraźniejszym, ciągłym, bo to się w tej chwili dzieje. Znaczy te rozmowy trwają dokładnie w tej chwili, więc to są tak jakby informacje z ostatniej chwili. Otóż właśnie Ben Naftali nie powiedziała, że państwo położone w Palestynie zaakceptowało warunki planu zawieszenia broni, co sugeruje, że to może być gigantyczna kompromitacja po prostu Departamentu Stanu przede wszystkim. Już nie mówiąc, że całej administracji, bo to znaczy, że Stany Zjednoczone mówią, że tamci zaakceptowali, a oni mówią, ale co, zaakceptowaliśmy? A może coś zaakceptowaliśmy, ale to na pewno nie. Co więcej, tutaj no właśnie mieliśmy spotkanie teraz wielogodzinne, podobno Blinkena z Yahoo Natanem, ale nie widziałem jeszcze, więc nie powiem Państwu, jakie są rezultaty tego, bo teraz nagrywam, więc to nie mogę jednocześnie, nie mam niestety podglądu w tej chwili takiego, żeby zobaczyć, czy są jakieś już oficjalne komunikaty. Natomiast no, dowcip po raz kolejny zrobił Humus. Humus zgodził się na to, zgodził się na porozumienie, to może za dużo powiedziane. Powiedział, że tak, że bardzo chętnie będzie rozmawiał, to jest bardzo fajne porozumienie, nic dziwnego, tym bardziej, że już raz go zaakceptował. Ja teraz Państwu przytoczę, jaka jest dokładnie treść, bo tam cytowano różne tylko fragmenty, jaka jest treść odpowiedzi Humusu na to wszystko. Islamski Ruch Oporu Humus z zadowoleniem przyjmuje postanowienia zawarte i potwierdzone przez uchwałę Rady Bezpieczeństwa dotyczące trwałego zawieszenia broni w Gazie, całkowitego wycofania się z strefy Gazy, wymiany więźniów, odbudowy, powrotu wysiedleńców do ich obszarów zamieszkania, odrzucenie wszelkich zmian demograficznych lub zmniejszenia obszaru strefy Gazy oraz wprowadzeniu niezbędnej pomocy. Więc jakby powtórzyli to, co pani ambasador amerykańska powiedziała. Ruch pragnie podkreślić swoją gotowość do współpracy z braćmi mediatorami w celu podjęcia negocjacji w sprawie wdrożenia tych zasad, które są zgodne z żądaniami naszego ludu i naszego ruchu oporu, czyli akceptują. Potwierdzamy także, że w ruchu Humusu kontynuację naszych wysiłków i walki z całym naszym narodem o osiągnięcie praw narodowych, z których najważniejszym jest pokonanie okupacji, ustanowienie niezależnego, w pełni suwerennego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie oraz prawo do powrotu i do samostanowienia. To jest prawo do powrotu, notabene, żebyście Państwo wiedzieli, to jest coś, co uniemożliwiło wszystkie dotychczasowe porozumienia pokojowe między tamtym krajem a Palestyńczykami, ponieważ państwo położone w Palestynie w żaden sposób nigdy nie zgadza się i nie chce się zgodzić na to, żeby Palestyńczycy powrócili na przykład nawet na zachodni brzeg. Ci wszyscy, którzy są za granicą, bo wtedy by oznaczało, że około 5 milionów ludzi może wrócić na zachodni brzeg, no ale przecież zachodni brzeg ma być pod kolonizację tamtokrajową, więc jak będzie tam 5 milionów Palestyńczyków, będzie trudniej to kolonizować, więc to jest jak gdyby, to też, żeście Państwo widzieli, to o to chodzi z prawem do powrotu, że żaden Palestyńczyk, który został wysiedlony, wypędzony, prawda, przez te wszystkie kolejne fale wypędzeń, nie ma prawa do powrotu również na terytoria okupowane. No dobrze, w razie to, jeżeli chodzi oczywiście o to, co się dzieje w tamtym kraju, no to wiadomo, że skrajnie prawicowe partie w koalicji Netanyahu, a u nich, przypomnijmy, skrajna prawica jest tak daleko za naszą możliwą, potencjalną skrajną prawicą, że po prostu nie mamy na to określeń. To jest skrajność skrajności. Więc albo skrajność N+1. To jest, oni się sprzeciwiają oczywiście. Co więcej,
W tej chwili nie wiadomo tak naprawdę, tak jeszcze mamy, tak tutaj mamy informację, w tej chwili tak jeszcze nie wiadomo, czy Blinkenowi udało się uzyskać zapewnienie, no tak, no ale to cały czas nie udało się, więc tutaj Państwu o tym nie opowiem. Co jeszcze ważnego, aha właśnie, w zeszłym tygodniu jeszcze był dyrektor CIA, był w Egipcie i w Katarze, ale tak samo nie udało się, jak rozumiem, uzyskać również zgody Saudyjczyków na ten słynny megaplan. Także proszę Państwa, no krótko mówiąc, podsumowując to, co wiadomo w tej chwili. Wiadomo, że tak, że Stany Zjednoczone przeforsowały w Radzie Bezpieczeństwa bardzo ważną rezolucję. Ta rezolucja tak naprawdę jest rezolucją, która by zakończyła nam natychmiast wojnę. Co więcej, ta rezolucja jest akceptowana przez państwa arabskie, jest akceptowana i jest forsowana w tej chwili przez Stany Zjednoczone i przez całą Radę Bezpieczeństwa i, no, domyślę, przez wszystkie narody świata, za wyjątkiem państwa położonego w Palestynie, bo nie znamy jego stanowiska. Jeżeli zostanie odrzucony, no to oczywiście to będzie potężna kompromitacja amerykańska, natomiast jeżeli zostanie przyjęte, będzie to naprawdę wielkie zwycięstwo Bidena. Tym bardziej, proszę pamiętać, że warunkiem, jeżeli dojdzie do tego dealu, a w nim będzie ten element również tego trzeciego etapu, gdzie będzie połączenie zachodniego brzegu ze strefą Gazy, znaczy nie być może geograficzne, tam jakieś różne tunele, propozycje i innych. Tunele zresztą Hamas może sobie sam wykopać, bo potrafi, tak? Więc tu nie ma żadnego problemu zresztą. Albo to będzie legalizacja któregoś z tych, które tam już są pomiędzy zachodnim brzegiem a Gazą, to też nie wiadomo. A jak nie, to Chabad Lubawicz pomoże, bo oni też potrafią kopać. Natomiast, no tak czy inaczej, to połączenie zachodniego brzegu ze strefą Gazy oznacza rozpoczęcie rozmów na temat państwa palestyńskiego. To jest dla Amerykanów, znowu już dajmy sobie spokój z państwem położonym w Palestynie, wiemy, że i tak się na to nie zgodzą, ale dla Amerykanów, gdyby to jednak byli w stanie wymusić, oznacza nie tylko spokój w Gazie, ale również początek tego megadealu, albo drogę do tego wielkiego megadealu z Arabią Saudyjską. To by rzeczywiście przewróciło stolik ten, który znamy. To znaczy, to by spowodowało Pax Americana w Zatoce Perskiej, no i pogonienie kota, jak to się chyba ładnie mówi, Chińczykom i Rosjanom. Już tak w dużym uproszczeniu. Czyli wielkie zwycięstwo znowu Bidena. I rzeczywiście wtedy czy Biden sam w sobie, czy chociaż jak Państwo wiecie już, to nie wiadomo, znaczy miejmy nadzieję, że dotrwa chociaż do samych wyborów, no ale w każdym razie na pewno Biden będzie tym historycznym prezydentem, który doprowadził do wielkiego pokoju na Bliskim Wschodzie. Na pewno przebije w ten sposób Trumpa i ten Abraham Accord. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast to wszystko zasadza się tak naprawdę na zgodzie rządu Netanyahu. I teraz powstaje pytanie, co Amerykanie zrobią, mając na szali z jednej strony wielkie zwycięstwo dyplomatyczne, pewność wtedy wyboru, bo wtedy moim zdaniem już w tej chwili ta wajcha, jak Państwo widzicie, po sondażach się odwraca w ten sposób, że z +2 punktów na rzecz Trumpa w tej chwili jest +1 na rzecz Bidena w tych wszystkich sondażach. I teraz jeszcze dociśnięcie tej wajchy, gdzie jest po prostu Biden jako ten gołąbek pokoju, próbuję go sobie wyobrazić takiego trzepoczącego się bez sensu po klatce, no ale tak czy inaczej, jako ten gołąbek pokoju się na tym Bliskim Wschodzie pojawia, mówi parę razy w przestrzeń don't, prawda, i wraca. Natomiast no tak czy inaczej, Stany Zjednoczone mają gigantyczny sukces dyplomatyczny i to naprawdę odwraca pewien trend, który jest skrajnie niekorzystny dla Amerykanów na świecie i na Bliskim Wschodzie. Znaczy ta pozycja amerykańska się nagle odbudowuje w sposób cudowny. No niestety, z drugiej strony na tej szali mają swojego sojusznika, w którym tak naprawdę 3 facetów na krzyż blokuje jakby tą całą wizję krainy szczęśliwości, czyli tak naprawdę Jehonatan, no i wiadomo Ben-Gvir i Smotrich. Znaczy Ben-Gvir i Smotrich, czyli kahaniści znani, to jest odrębna historia, tak naprawdę Jehonatan. I powstaje pytanie, co Amerykanie zrobią, żeby się Jehonatana w tej sytuacji pozbyć. Bo możliwości formalnych tam za specjalnie nie ma. Musieliby podbuntować przynajmniej 5 posłów, tak mi się wydaje, żeby mieć pewność w Knesecie, co nie jest takie proste, bo to jest jednak nieduża instytucja i też nigdy nie wiadomo, czy
czy teczki, które mają na nich, są lepsze niż teczki, które tamci mają na nich, prawda? W związku z tym powstaje pytanie, czy tutaj Departament Stanu ma te swoje standardowe metody nacisku, czy zadziałają. Ale to jest mniej więcej coś takiego w tej chwili leży na szali, żebyście Państwo wiedzieli, więc to jest czas historyczny. I będziemy to obserwowali. Być może jutro już będziemy mówili o tym, że mamy wielki pokój w Gazie i na Bliskim Wschodzie i państwo położone w Palestynie może spokojnie atakować Liban. Albo druga możliwość jest właśnie taka, że tego pokoju nie ma, no i wtedy Amerykanie będą się teraz wycofywać i ja jestem ciekaw, jakich wygibasów będzie ta propaganda, żeby to zwalić na Hamas, który powiedział, że im się to podoba. To jest właśnie największy prezent, prezent w cudzysłowie, który może zrobić. To od was zależy, no proszę, my się godzimy. Tak na marginesie, żebyście Państwo też wiedzieli, pojawiły się przecieki, to też żebyście wiedzieli, przecieki, oczywiście znowu przecieki są tylko w prasie tamtokrajowej, więc ja nie widzę potwierdzenia ze źródeł arabskich, a tamtokrajowa prasa cytuje źródła arabskie, znaczy rzekomo negocjatorzy właśnie ci katarsko-egipscy, rzekomo właśnie w korespondencji Sinwara. Sinwar to jest ten facet, który rządzi Gazą, tak? To jest ten członek humusu, który zamiast siedzieć w hotelu w Katarze, to siedzi w bunkrze w Gazie. Mówię, to wylosował najkrótszą słomkę, ale właśnie on był pytany właśnie o te ofiary, prawda, cywilne i zgodnie z tym, co Państwu kiedyś mówiłem, czyli mogę sobie na nieszczęście pogratulować jednak dobrej znajomości tego ideologii i sposobu myślenia humusu. On powiedział tak, to są niezbędne ofiary, tak, to niezbędne ofiary procesu narodowo-wyzwoleńczego. Więc procesu narodowo-wyzwoleńczego to już jest moje dodanie, prawda? To są niezbędne ofiary właśnie tej wojny. Oni tak to uważają. W związku z tym, jeżeli ktoś myśli, że za każdym razem, zresztą to jest stara idea, no niestety to tak jest, że tylko i wyłącznie tak zwane krwawe komunikaty przebijają się do mediów mainstreamowych. Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy mamy komunikat, że zginęło ileś osób, to wtedy nagle politycy z całego świata mówią, o tak, wyrażamy swoje zaniepokojenie, coś trzeba z tym zrobić. No tak, przykro nam, że tam zginęło 100 osób czy coś takiego, albo 200. Natomiast jeżeli czegoś takiego nie ma, jeżeli mamy tylko informację o tym, że zabrano ziemię, odebrano prawa, spałowano, torturowano, coś tam odcinano, prawda, ręce, nogi, a to nie, to jest wszystko ok, prawda, w porządku. W ogóle nawet tam na 75. stronie drobnym druczkiem pod ogłoszeniami, prawda, nie wiem, sprzedam, tak, więc to pojawiają się takie informacje. W związku z tym to jest taktyka Hamasu. Znaczy Hamas coś takiego ma właśnie, że im bardziej krwawy komunikat i to niestety to do tego nas ta znieczulica międzynarodowa, również mainstreamowych mediów przyzwyczaiła, że już te media nie ignorują komunikatów z tej części, z tego regionu, jeżeli nie ma ofiar. No ale to już jest na odrębną dyskusję, więc żebyście Państwo wiedzieli, że tak, że to jest wpisane jak gdyby w taktykę humusu. Oni się absolutnie z ofiarami nie liczą, uważają, że są to męczennicy za sprawę, że gdyby nie było tych ofiar, prawda, to świat by się tym nie zajmował, a w związku z tym, i też jeszcze na marginesie, przepraszam, zapomniałem powiedzieć najważniejszą rzecz. Oczywiście, to, co gdzieś powiedział jakiś publicysta, ja niestety nie pamiętam, który z państwa położonego w Palestynie, komentując wczoraj to, co właśnie zrobił Biden, to znaczy ten cały plan pokojowy, że nikt tyle nie zrobił dla legitymizacji humusu, co on. Tak, to jest prawda. Czyli w momencie, kiedy ten plan pokojowy zostanie przyjęty, znaczy ten plan rozejmu pokojowy zostanie przyjęty, no to dwa podmioty ogłoszą zwycięstwo. Stany Zjednoczone niekwestionowane. Tutaj nie ma ani Chińczycy, ani Rosjanie nie byli w stanie w ogóle nawet w 5% podejść do jakiegoś rozwiązania skutecznego międzynarodowego. Chińczycy próbowali, ale ta ich dyplomacja w takich jest jednak niespecjalnie sprawna. Znaczy potrafili doprowadzić do porozumienia 1:1 Saudyjczycy i Irańczycy, ale żeby rozwiązać tego typu, tej wielkości problem, to poza mówieniem, potrzebna jest konferencja międzynarodowa, wiele więcej się tutaj nie wydarzyło. Natomiast Amerykanie rzeczywiście pokazali, że potrafią to zrobić, chociażby już nie blokując dalej, ale jakby nie było, narzędzia mieli podobne, tak? Tak samo członkowie Rady Bezpieczeństwa, cała dyplomacja, prawda, nikt nikogo nie krępował w tej sprawie.
Natomiast drugi podmiot, który ogłosi wielkie zwycięstwo, to będzie humus. Proszę zwrócić uwagę, no Rada Bezpieczeństwa apeluje do humusu, nie do autonomii palestyńskiej, nie do jakiejkolwiek innej organizacji. Tak? W związku z tym humus stał się de facto podmiotem stosunków międzynarodowych na skalę niewyobrażalną dla w sumie niedużej i do niedawna marginalnej organizacji. Co więcej, komunikat, i tutaj się można zgodzić całkowicie z państwem położonym w Palestynie, że komunikat pojawi się następujący. Można zaatakować państwo położone w Palestynie, można dokonać masakry jednak ludności cywilnej. Skala tej masakry to jest odrębna sprawa, ale fakt jest faktem. A następnie dostać nagrodę w postaci państwa, rozmów, upodmiotowienia międzynarodowego. I przecież w tej chwili stroną tych rozmów, również o uwolnieniu zakładników, ale też stroną rozmów o przyszłości państwa palestyńskiego, strefy Gazy i tak dalej, nie będzie tylko autonomia palestyńska. Będzie również humus. To, że humus może wejść w skład, prawda, AP, czy jakiejś zreformowanej AP, czy nawet jeżeli nie jako organizacja, to jako poszczególni ludzie, ale humus pozostaje jako struktura polityczna, quasi-państwowa, organizacja, brygady bojowe i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście, dwa zwycięstwa będą właśnie w Nowym Jorku i w Katarze, w tym hotelu, co wszyscy wiedzą. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Stwierdziłem, że opowiem o nim trochę w sposób bardziej rozbudowany i bardzo ciekawa w ogóle sytuacja. No dobrze, miejmy tylko nadzieję, że Amerykanie nie zajmą się teraz pokojem na Ukrainie, bo się może okazać, że zrobią dokładnie to samo. Pójdą tam do ruskich i powiedzą im, że Ukraina zaakceptowała, że oddaje tam, nie wiem, pod Lwów praktycznie, czy coś. A Ukraina, nic o tym nie wiemy. Nie, tak, zgodziliście się. Ale to już jest, to zobaczymy. Na razie zobaczymy, jakim z tym wyjdzie. Ja jestem przekonany, że nawet jeżeli Jehonatan to zaakceptuje, to oznacza rozpad rządu, nowe wybory i nie znajdzie większości w Knesecie, żeby zaakceptować taki plan pokojowy, abstrahując od tego, że mogą go wtedy w tym momencie ekstremiści po prostu odstrzelić, bo to przecież nie pierwszy raz i nie ostatni pewnie w państwie położonym w Palestynie tak się załatwia sprawy z premierami, którzy coś tam nie tak podpiszą. Czy próbuję sobie wyobrazić, jakich argumentów użyje Blinken? Ale dobrze, to zobaczymy. Być może to już jest rozstrzygnięte, ja w tej chwili o tym opowiadam, zaraz jak się oderwę od opowiadania Państwu tym, to zaraz sprawdzę, co tam nowego, więc najwyżej jutro jeszcze do tego wrócimy. Proszę Państwa, mamy kolejny temat równie ciekawy, ale na szczęście się dopiero zaczyna, więc możemy jutro o tym opowiedzieć więcej. Otóż mamy BRICS w Rosji. To jest tak, że mamy spotkanie BRICS-u. Ja co prawda cały czas czekam, aż pojawią się nowe zdjęcia z tej granicy chińsko-indyjskiej, gdzie ci panowie właśnie, to jest świetna ilustracja do BRICS, prawda? BRIC, jak Państwo wiecie, cegła, prawda? Więc jak tymi cegłami się rzucają członkowie BRICS-u przez tą granicę. No ale dobrze, już nie żartując sobie o samym BRICS-ie, to jest tak, że w Niżnym Nowgorodzie, to jest takie miasto, w którym ja nigdy nie byłem, chociaż wszyscy twierdzą, że tam uczyłem, a szkoda, bo to podobno bardzo ładne miasto. Biorą udział przedstawiciele 22 krajów w spotkaniu, będą również delegacje Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Iranu, Etiopii, Brazylii, no wiadomo, Chin, Indii, Republiki Południowej Afryki oraz Rosji, ale też będą przedstawiciele również Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Turcji, Bangladeszu, Białorusi, Kuby, Kazachstanu, Laosu, Mauretanii, Sri Lanki, Tajlandii, Wenezueli i Wietnamu. To jest bardzo dużo krajów i generalnie to są wszystkie kraje, które są zainteresowane BRICS-em. Państwa, czy abstrahując od rzeczywistej mocy BRICS-u, ja już o tym się wypowiadałem, który ma moc impotencja, natomiast nic więcej, natomiast to jest też pewien trend, to jest trend, który pokazuje, że znaczna liczba państw świata nie akceptuje już w tej chwili zachodniego systemu stosunków międzynarodowych i poszukuje zdecydowanie form organizacyjnych, form jednoczenia się gospodarczego, forum wymiany politycznej, poglądów. Być może niektóre państwa bardziej dążą do instytucjonalizacji, inne mniej, ale generalnie czegoś, co będzie zdecydowaną alternatywą dla tego systemu, nazwijmy go, tak jak w stosunkach międzynarodowych nazywamy to systemem zachodnim po prostu.
Przypomnijmy, no BRICS to jest organizacja międzyrządowa założona przez Brazylię, Rosję, Indię i Chiny w 2006 roku. Potem w 2010 dołączyło jeszcze RPA. To jest taki blok, który generalnie stara się przede wszystkim przeciwstawiać się wpływom Zachodu, to nieoficjalnie, a oficjalnie temu unipolarnemu światu rządzonemu przez Stany Zjednoczone. Co więcej, to jest tak, że doszło do rozszerzenia BRICS w styczniu. Dodano Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Iran i Etiopia jako pełnych członków oraz, uwaga, Arabia Saudyjska rozważa propozycję przyłączenia się również do BRICS-u. No właśnie Amerykanie mogliby próbować od tego BRICS-u Saudyjczyków odciągać, jeżeli im się ten deal uda, który, tak jak mówię, no wisi na jednej decyzji. Generalnie jest tak, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji powiedziało, że właśnie, że saudyjski minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan przybył do Niżnego Nowgorodu, już się spotkał z Ławrowem. Co więcej, pełniący obowiązki, bo tam oczywiście BRICS jak BRICS, prawda, no tam nie chodzi nawet o dokumenty, tam jest to rewelacyjne forum do różnych spotkań bilateralnych, które przy okazji czy na marginesie tego szczytu się odbywają, ma się wszystkich w jednym miejscu, więc można nawet tych spotkań odbyć kilka. Wskazuje się też, że pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Iranu Ali Bagheri Kani spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chin, z Wang Yi, również w sprawie gazy. Co więcej, to jest ważna rzecz, bo IRNA powiedziała, że Wang powiedział, Pekin przestrzega integralności terytorialnej Islamskiej Republiki Iranu. O co chodzi? To jest ważna rzecz, bo Rosjanie opowiedzieli się za Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sporze terytorialnym, więc jeżeli by się okazało, że Chiny są za Iranem, to mamy bardzo ciekawą dyskusję między państwami BRICS-u. Bagheri Kani dodatkowo podziękował Chinom za ich stanowisko na posiedzeniu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tutaj wtedy, kiedy państwa europejskie i Stany Zjednoczone głosowały za potępieniem Iranu, no to przeciwko w tej rezolucji głosowały Chiny oraz Rosja. Co więcej, Ławrow spotkał się z Samechem Shukri, czyli egipskim ministrem spraw zagranicznych. Rozmawiali o wojnie w Gazie, o Ukrainie i o Sudanie. Tutaj egipski serwis informacyjny Al-Ahram powiedział, że Shukri z zadowoleniem przyjął rosyjską propozycję przyjęcia arabskich ministrów spraw zagranicznych w celu omówienia sposobów zakończenia konfliktu tamten kraj Palestyna, tak? Więc będziemy mieli jeszcze Rosjan spotykających się z Arabami. Co więcej, jest też MSZ tureckie w swoim oświadczeniu stwierdziło, że minister Hakan Fidan, który notabene spotkał się ostatnio z liderem Hamasu, czy Humusu, odwiedził BRICS, będzie właśnie odbywał spotkania, między innymi, no właśnie, spotkał się z Szojgu. Ciekawostka, będzie rozmawiał z Szojgu o Syrii i Południowym Kaukazie oraz wziął udział w spotkaniu rosyjsko-tureckiego Stowarzyszenia Biznesmenów. Więc mogę powiedzieć o tym pierwszym spotkaniu, na pewno rozmawiali na temat potencjalnych interwencji, normalizacji z Syrią, stosunków ewentualnego wycofania się Turków z północnej Syrii, albo też wkroczenia na kolejne tereny. Tutaj Fidan na pewno o tym rozmawiał z Szojgu, bo to jest bardzo jedna z istotniejszych spraw dla Turków akurat w tym regionie. Co więcej, minister spraw zagranicznych Szejch Abdullah bin Zayed Al Nahyan wziął udział w poniedziałkowym spotkaniu właśnie i powiedział, stajemy przed ważną szansą wzmocnienia naszej integracji gospodarczej w ramach BRICS-u oraz opracowania inicjatyw strategicznych w różnych dziedzinach, zwłaszcza w turystyce, energetyce, przemyśle, transporcie, edukacji i niebieskiej gospodarce. Tutaj we wspólnym oświadczeniu w poniedziałek uczestnicy BRICS wezwali do ściślejszej współpracy między członkami w zakresie energii, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywnościowego. Co więcej, wezwali, uwaga, do kompleksowej reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby uczynić ją bardziej demokratyczną, reprezentatywną, skuteczną i wydajną oraz zwiększyć reprezentację krajów rozwijających się. No i jeszcze kolejna rzecz, to jest taka, o której zawsze się dyskutuje przy okazji szczytów BRICS-u, nic z tego nie ma, ale zawsze ta dyskusja jest.
rozmowa na temat zwiększonego wykorzystania walut lokalnych w transakcjach handlowych i finansowych między krajami BRICS-u. Jak Państwo pamiętacie, cały czas trwa dyskusja, jakby się pozbyć tego dolara z rozliczeń wzajemnych, no i cały czas żadnego kompleksowego pomysłu nie ma. No więc oczywiście te wszystkie rozmowy w BRICS-ie nie są oderwane od rzeczywistości. Wiadomo, że Blinken jest w tej chwili na Bliskim Wschodzie, będzie tam miał bodajże 8 spotkań, więc w poniedziałek zresztą odwiedził Egipt, więc tym bardziej to spotkanie Rosjan, znaczy Ławrowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Egiptu i później zapowiedź spotkania jakiegoś roboczego krajów arabskich z Rosją jest też sygnałem dla Blinkena, że to nie jest jedynym spotykaczem po prostu dla krajów arabskich. Po to zresztą ten komunikat się pojawił, żeby nie było wątpliwości. Co więcej, przypomina się właśnie, że Chiny będą również gospodarzami kolejnej rundy rozmów w sprawie pojednania tych frakcji wewnątrzpalestyńskich, bo najpierw to była Rosja, prawda, tam rozmawiał Humus z Fatahem, teraz będą znowu Chiny. No i generalnie tutaj przypomina się i wskazuje, że ta sprawa właśnie ta wypowiedź Wang Yi w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Iranu wyraźnie wskazuje właśnie na to wmieszanie się w związku z tym Chin w ten spór Emiraty i Iran, jeśli chodzi o wyspy w Zatoce. No ale to zobaczymy, jak to się rozwinie dalej, bo to, że się poparli, to jest jedna sprawa, czy będzie miało to przełożenie jakieś praktyczne. Natomiast właśnie jeszcze perspektywa chińska, to jest, co tam Chińczycy robili, bo to jest dla nas też ciekawe. Otóż Wang Yi, będąc właśnie w poniedziałek na sesji, wezwał do pełnego wykorzystania strategicznego znaczenia i wpływu politycznego wielkiego BRICS, żeby przekształcić tę grupę w nowy rodzaj wielostronnego mechanizmu współpracy opartego na rynkach wschodzących i krajach rozwijających się, zorientowanego właśnie na kwestie globalne, otwartość i inkluzywność. Co więcej, to wskazują eksperci, że to spotkanie ministerialne ma szczególne znaczenie, ponieważ mechanizm BRICS-u ma być kontrastowy w stosunku chociażby do grupy G7, prawda, pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Co więcej, Wang Yi powiedział też, że obecnie niektóre główne mocarstwa niektóre główne mocarstwa próbują odrodzić mentalność zimnej wojny, czyli chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone i być może też i o Rosję. Tworzą geopolityczne małe kręgi i otwarcie przeciwstawiają się uchwałom Rady Bezpieczeństwa ONZ, podważając w ten sposób autorytet mechanizmów wielostronnych. I oczywiście Wang Yi powiedział też w obliczu rywalizacji sił propagujących wielobiegunowość świata z utrzymującymi jednobiegunową hegemonię oraz zderzenia globalizacji gospodarczej z tendencjami antyglobalistycznymi, musimy podążać za trendem historii, stanąć po stronie uczciwości i sprawiedliwości oraz właściwych wyborów. Wang Yi również spotkał się z Ławrowem, co jest ważne. Powiedział, że kraje BRICS-u stanowią ważną platformę solidarności i współpracy między rynkami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się. Co więcej, powiedział też, że rozszerzony mechanizm BRICS-u odegra kluczową i znaczącą rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i globalnego systemu zarządzania. Czyli mamy jednak nacisk Chin, pomimo tego, że wydawało się przez pewien okres czasu, że oni jednak bardziej stawiają na SCO, że Chińczycy będą dążyli, krótko mówiąc, do instytucjonalizacji BRICS-u. To się zresztą Rosji też może podobać, bo jakby nie było tworzenie takiej alternatywy dla systemu zachodniego, ale zinstytucjonalizowane już w sposób bardziej twardy, to jest oczywiście oczywiste zagrożenie dla ładu dla tego Pax Americana, prawda, który panuje w tej chwili na świecie. O ile to będzie z tego jakiś konkret, prawda, a nie tylko opowiadanie, to musimy zawsze pamiętać. Tutaj powiedział również Wang Yi, co jest istotne, że Chiny są w pełni zaangażowane we wspieranie prac Rosji jako przewodniczącego BRICS-u, wspólne wzmacnianie strategicznego partnerstwa BRICS-u z Rosją, promowanie jedności i samodzielności wśród krajów globalnego południa oraz wyrażanie silnego wsparcia dla multilateralizmu i wspólnego rozwoju, co ma stanowić początek wielkiej współpracy w ramach BRICS-u. Tutaj jeszcze eksperci chińscy mówią, że mechanizm BRICS-u zaczął wykraczać poza zwykłą współpracę gospodarczą i finansową i zmierza w stronę trójstronnego podejścia, które obejmuje zaufanie polityczne, wymianę kulturalną, a także współpracę gospodarczą i
finansową. No i oczywiście wskazuje się, że tutaj ten blok ma charakter niekonfrontacyjny, no chociaż przypomnijmy sobie, że tam konfrontacji jest całkiem sporo, przynajmniej na linii Indie-Chiny. No generalnie jeszcze, co powiedział Wang Yi, powiedział, że rozwój relacji Chiny-Rosja to strategiczny wybór obu stron, oparty na ich podstawowych interesach, zgodny ze światowymi trendami i duchem czasu. Powiedział, że nie jest on wymierzony w żadną stronę trzecią. Tak, tu się pewnie uśmiechnął delikatnie i nie zostanie zakłócony przez ingerencję z zewnątrz. Tu się uśmiechnął bardziej. Zauważył też, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją w celu utrzymania strategicznej determinacji, zbadania potencjału współpracy, pokonania przeszkód zewnętrznych oraz zapewnienia stałego i długoterminowego rozwoju stosunków dwustronnych. To natomiast jeszcze ciekawostka w kwestii Palestyny. Powiedział, że właśnie Wang Yi powiedział, że Chiny popierają członkostwo Palestyny jako pełnoprawnego państwa członkowskiego ONZ i wznowienia rozmów na temat rozwiązania dwupaństwowego. Jeśli chodzi o Ukrainę jeszcze, to też ważne, to Wang Yi też właśnie powiedział przy okazji szczytu, Chiny wspierają zwołanie w odpowiednim czasie prawdziwych rozmów pokojowych, akceptowanych zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, przy równym udziale wszystkich stron i uczciwej dyskusji na temat wszystkich propozycji pokojowych. No dobrze, proszę Państwa, to mamy sprawę BRICS-u, będziemy na pewno do tego wracać, bo oczywiście to jest ciekawy szczyt i zobaczymy, czy będzie szczytem przełomowym. Na razie wiadomo jedno, że ten szczyt ma rozpocząć trend polegający na instytucjonalizacji i na tworzeniu właśnie z BRICS-u prawdziwej alternatywy dla systemu zachodniego. Tutaj to widać, że Chińczycy taki w tej chwili mają pomysł na BRICS. No dobrze Państwa, mamy temat trzeci, właściwie czwarty, jeżeli liczymy od początku programu z kronikami Bulandy. Otóż Huthi wczoraj oświadczyli, to jest rzadkie, od razu powiem, oświadczenie, znaczy rzadko kiedy instytucje bezpieczeństwa Jemenu Północnego się wypowiadają. Natomiast ogłosili najpierw, a potem pokazali filmy, tego jest cała masa, znaczy ja tych filmów nie mogę Państwu puścić, bo oczywiście mi zaraz to zablokują albo zdemonetyzują kanał. Natomiast są oczywiście na Twitterze, możecie Państwo zobaczyć. Być może będą już się z tłumaczeniami, bo na razie to szło tylko po arabsku. Otóż Huthi stwierdzili, że rozbili, powiedzieli, że amerykańsko-tamtokrajową, ale jak na razie pokazali samych Amerykanów, więc na razie mówmy amerykańską siatkę szpiegowską, która prowadziła działania na terytorium Jemena przez dziesięciolecia. I tutaj przeczytam Państwu w zasadzie, czy przytoczę Państwu obszerne fragmenty tego komunikatu, bo tam w tym komunikacie jest opisane dokładnie, co ona robiła. No więc z Bożą pomocą i sukcesem aresztowano amerykańsko-tamtokrajową siatkę szpiegowską, która przez dziesięciolecia na korzyść wroga pełniła rolę szpiegostwa i sabotażu w oficjalnych i nieoficjalnych instytucjach za pośrednictwem swoich członków, bezpośrednio powiązanych z amerykańską CIA, która werbowała główne elementy siatki, zajmowała się szkoleniem wywiadowczym, zapewniała im specjalne techniki, urządzenia, sprzęt umożliwiające prowadzenie działalności szpiegowskiej i sabotażowej na terenie Republiki Jemenu oraz ułatwiające przekazywanie informacji funkcjonariuszom tajnych służb wywiadowczych. Członkowie oraz tej siatki oraz amerykańscy oficerowie wykorzystywali swoje kwalifikacje zawodowe w ambasadzie do prowadzenia działań szpiegowskich i sabotażowych z dala od zwyczajów dyplomatycznych oraz ograniczeń i kontroli narzuconych przez jemeńskie prawo. Po wycofaniu czy wyjeździe amerykańskiej ambasady z Sany na początku 2015 roku, no, czyli teraz wiadomo, jak ich namierzono, prawdopodobnie po prostu analizując to, co tam się działo wokół ambasady. Na początku 2015 roku elementy siatki szpiegowskiej w dalszym ciągu realizowały ten sam program sabotażu pod przykrywką organizacji międzynarodowych, podnosząc hasła pracy humanitarnej w celu zatuszowania prawdy o swoim szpiegostwie. To wielkie osiągnięcie zostało, tak, jeżeli chodzi o to złapanie, jak rozumiem, dzięki Bożej pomocy i łasce, a także dzięki wielkim wysiłkom i wspólnej współpracy różnych agencji bezpieczeństwa. Tutaj pominę jakieś tam fragmenty. Jeśli chodzi, praca tych komórek ograniczała się do szpiegostwa nie tylko w konkretnym aspekcie, ale również w większości aspektów życia, tutaj na różnych grupach i polach, to sobie pominiemy, no właśnie.
Co robiła ta siatka? Bo to jest najważniejsze. Po pierwsze zbierała ważne informacje na temat różnych aspektów bezpieczeństwa wojskowych, gospodarczych, politycznych, zdrowotnych, edukacyjnych, rolniczych, kulturalnych, społecznych i innych i przekazywała służbom wywiadowczym wroga. I uwaga, że działania szpiegowskie nie ograniczały się do instytucji państwowych, ale również społeczeństwa i nieformalnych instytucji w kraju. Przez lata siatka była w stanie wpływać na decydentów, penetrować władze państwowe, wydawać decyzje i prawa, które służą interesom i programom amerykańskich syjonistów. Siatka pracowała nad przyjęciem wielu osobistości, koordynacją wizyt w Stanach Zjednoczonych w celu wywarcia na nie wpływu lub obalenia i zwerbowania ich do współpracy z amerykańskim wywiadem. Teraz to co ciekawe. Siatka zwerbowała kilku ekonomistów, właścicieli firm naftowych i handlowych, powiązała ich z amerykańskim wywiadem i zatrudniła do wdrażania skorumpowanych i destrukcyjnych tendencji oraz planów, które służą interesom wroga amerykańskiego we wszystkich prowincjach Jemenu oraz dostarczały służbom wywiadowczym wroga wszelkie informacje, raporty, tajne badania dla sektorów gospodarki, takich jak naftowy, handlowy, bankowy, komunikacyjny. Teraz tak, co jeszcze więcej? Pełniła również rolę sabotażową i destrukcyjną w sektorze rolnictwa, koncentrując się na udaremnieniu działań organów badawczych w dziedzinie rolnictwa i ośrodków rozmnażania nasion oraz zwerbowała szereg szpiegów w Ministerstwie Rolnictwa. Realizowała wiele planów amerykańskich, których najważniejszym była produkcja i namnażanie szkodników rolniczych. Stonka, proszę Państwa, to jest stonka. Oraz próba osłabienia lokalnej produkcji. Siatka pracowała nad wdrażaniem projektów i programów w dziedzinie zdrowia, mających na celu niszczenie sektora zdrowia oraz przyczyniła się do szerzenia chorób i epidemii w różnych prowincjach Jemenu. To już idą na całość. Realizowała też destrukcyjne plany procesu edukacyjnego z jego wszystkimi elementami, podważała jego celową rolę i oddzielała edukację od budowy i rozwoju. Proszę Państwa, tak prawdę powiedziawszy, to ta siatka, jeżeli to jest siatka, która niszczy służbę zdrowia i powoduje, że jest ona niewydolna, to ja wiem jeszcze, gdzie ona działa, to tam, że w Jemenie, to w Jemenie. Ale u nas po prostu przeżarto agenturą do spodu. Co jeszcze robiła? Bo to oczywiście to jest długi dokument, więc ja Państwu tylko fragmenty przytaczam. Prowadziła bezpośrednie operacje techniczne o charakterze szpiegowskim na rzecz wywiadu wroga, poprzez starała się uzyskać tajne informacje w instytucjach, sektorach, podsłuchiwała prywatność jemeńskiego społeczeństwa, próbowała wnikać w jego prywatność, wykorzystywała te informacje do swoich wrogich planów wymierzonych w Jemen, zarówno w ziemię, jak i w ludzi. Siatka przez dziesięciolecia dostarczała wywiadowi, znaczy CIA i Mossadowi ważnych, poufnych i niebezpiecznych informacji wojskowych i bezpieczeństwa, co doprowadziło do osłabienia armii jemeńskiej i jej zdolności przed rewolucją 21 września. Po zwycięstwie rewolucji 21 września i opuszczeniu amerykańskiej ambasady, siatka w dalszym ciągu pełniła wiele wywrotowych ról. Te służby zebrały ograniczone informacje na temat budżetu państwa, zatwierdzonych planów, polityki rządu ocalenia, a także starały się ujawnić źródła finansowania frontów wojskowych i służb wywiadowczych wroga. Prowadziła działalność wywiadowczą na rzecz wroga, wycelowano w zdolności wojskowe, w świetle amerykańsko-saudyjskiej agresji na Jemen, a także monitorowała ruchy wojskowe, zdolności strategiczne itd., itd. Ale krótko mówiąc, to jest dokument oficjalny, mówię, rozbudowany, ale rzadko się w ogóle takie dokumenty nawet ze strony Huti pojawiają. Tam się pojawił ten główny szef tej siatki. On był jeszcze werbowany, jak sam opowiadał, tak na tyle, na ile zrozumiałem oczywiście, jeszcze przez FBI. To zresztą jest niewykluczone, bo FBI też prowadziła przecież swoje działania tam głównie antyterrorystyczne na terenie Jemenu i kiedyś intensywnie współpracowała z władzami jemeńskimi, głównie ścigając Al-Kaidę. Zresztą notabene Al-Kaida ostatnio uderzyła, to tak rzadka rzecz, ostatnio uderzyła w wojska proemirackie na południu, ostrzelała rakietami, ale to tak na marginesie. No, w Al-Kaidę Półwyspu Arabskiego i tam rzeczywiście tych liderów Al-Kaidy eliminowano jednego po drugim. W Jemenie robili to Amerykanie dronami, no ale tutaj jak widać ten pan właśnie był wtedy zwerbowany, no i tak mu zostało, tak? I później jak się Amerykanie wycofali, to on później stanowił jednego z liderów właśnie tej siatki. No ale on został, z tego co pamiętam, to został zwerbowany w 2007 roku. W związku z tym rzeczywiście to jest, jeżeli on był liderem takiej siatki wywiadowczej i funkcjonował aż do teraz, 2024 roku, no to jest kawał roboty wykonał. Jeżeli ich jeszcze wcześniej nie aresztowali, to mógł rzeczywiście wybudować sobie taką siatkę na pół kraju.
No więc teraz tej siatki nie ma. Jego aresztowano też innych, ale tego faceta pokazywano oczywiście bardzo dużo w telewizji. On tam się wypowiadał, opowiadał o tym, co robił, gdzie robił i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa, mamy, ponieważ jest już, znaczy rozgadałem się znowu dzisiaj ponad miarę, to mamy jeszcze kilka tematów. Niektóre z nich są już takimi, które już spadną, natomiast jeden na pewno musimy o nim powiedzieć. To jest konferencja pokojowa w Szwajcarii. To jest właśnie ta konferencja, do której nawiązywały państwa BRICS-u, mówiąc o tym, a właściwie Chińczycy, mówiąc o tym, że wreszcie może będzie konferencja taka inkluzywna, a nie taka, jak jest organizowana. Więc chodzi oczywiście o konferencję szwajcarską. Konferencja pokojowa w Szwajcarii, ona się dopiero odbędzie, ale już dzisiaj można powiedzieć, bo teraz była konferencja prasowa rządu szwajcarskiego. Ta konferencja odbędzie się 15-16 czerwca w Bernie w Szwajcarii, więc będziemy oczywiście o tym opowiadać, co do tego nie ma wątpliwości. Ale rząd szwajcarski już poinformował, że 90 krajów zapisało się do udziału w konferencji, która to konferencja ma na celu znalezienie drogi do trwałego pokoju na Ukrainie. Prezydent Szwajcarii Viola Amherd powiedziała reporterom w Bernie, że celem wydarzenia jest uzgodnienie właśnie tego sposobu zakończenia wojny, która rozpoczęła się prawie 28 miesięcy temu, ale Rosji nie będzie, jak właśnie Berno poświadczyło, że Rosja nie została zaproszona, ponieważ nie wyrażała zainteresowania uczestnictwem. Moskwa utrzymuje natomiast, że Szwajcaria nie jest krajem neutralnym ze względu na to, że wzięła udział w sankcjach unijnych przeciwko Rosji. Rząd szwajcarski twierdzi, że konferencja ma charakter pokojowy, ponieważ celem tej konferencji będzie wspólne określenie planu działania dotyczącego sposobu zaangażowania Rosji i Ukrainy w przyszły proces pokojowy. Tutaj Amherd powiedziała, że część potwierdzonych uczestników pochodzi z organizacji takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, cała reszta reprezentuje kraje, z których około połowa wysyła głowy państwa albo szefów rządu. Ma się na pewno pojawić Emmanuel Macron, jak już zaliże wszystkie rany, prawda, po wyborcze. Będzie kanclerz Scholz. Nie będzie Bidena, natomiast przyjedzie wiceprezydent Kamala Harris, co moim zdaniem natychmiast zmniejsza rangę, bo gdyby chociaż Blinken przyjechał, to byłoby oczywiście ciekawsze, ale będzie jeszcze Jake Sullivan. Co więcej, w sumie wysłano 160 zaproszeń, w tej chwili weźmie udział około 90, być może trochę mniej krajów. Podstawowe kraje, te rozwijające się właśnie, takie jak Turcja, Republika Południowej Afryki, nie powiedziały, czy wezmą udział. Indie być może wezmą udział, ale nie jest jeszcze jasne, na jakim poziomie. Brazylia i Chiny oświadczyły, że nie wezmą udziału w takim przedsięwzięciu, które nazywa się pokojowe, a której przy stole nie będzie Rosjan. Co więcej, w zeszłym tygodniu Pekin odrzucił oskarżenie Zełańskiego, jakoby właśnie próbował podważać ten szczyt, czy też wywierać presję na inne kraje, żeby nie uczestniczyły. Właśnie, co jeszcze ważnego trzeba powiedzieć? Minister spraw zagranicznych Szwajcarii powiedział, że jego kraj wierzy, że proces pokojowy bez Rosji nie będzie możliwy i sugeruje, że zostaną podjęte jednak wysiłki, żeby później porozmawiać z Moskwą. Czyli krótko mówiąc, powiedział tak, że pytanie nie brzmi, czy Rosja będzie na pokładzie, pytanie brzmi kiedy. Czyli sugerują teraz Szwajcarzy, próbując też ratować międzynarodowy charakter tej konferencji, że najpierw to konferencja ma wypracować wspólne porozumienie dotyczące trwałego pokoju i mapy drogowej, a potem jak gdyby ten wspólny dokument rzucić ruskim, krótko mówiąc, przed twarz, mówiąc podpiszcie, tak? Mniej więcej jest taki pomysł. Moim zdaniem mało prawdopodobne, żeby to się udało. To już tak, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, jakie jest moje zdanie na ten temat. Znaczy, to jest konferencja na pewno wsparcia dla pokoju, na pewno będzie to konferencja wsparcia dla Ukrainy, na pewno nie będzie miała nic wspólnego z pokojem, znaczy z osiągnięciem pokoju. Pojawi się pewne stanowisko, które sobie jeszcze raz, po prostu Ukraina tylko będzie mogła od tej pory mówić, proszę bardzo, nasze stanowisko popiera nie tylko sama Ukraina, prawda, nie tylko kilku naszych sojuszników w NATO, ale prawda,
kilkadziesiąt krajów świata popiera właśnie takie stanowisko dotyczące tego procesu pokojowego, więc Rosjanie już nie dyskutują tylko z Ukrainą, tylko z tymi kilkudziesięcioma państwami. Pewnie tak to będzie sprzedawane, ale moim zdaniem Rosjanie się na to nie złapią, znaczy oni po prostu to odrzucą, tym bardziej, że jest faktem, że no niestety, ale każdy pokój, nawet gdyby to było tak, że ten pokój byłby zawierany przy pomocy wahadłowej dyplomacji, czyli wiecie Państwo, takiej, gdzie strony ze sobą bezpośrednio nie rozmawiają, siedzą sobie w odrębnych pokojach, a jest taki jeden, który musi być dobrą kondycję, biega pomiędzy tymi pokojami, prawda, i przekazuje kolejne uzgadniane stanowiska, tak, czyli tak też może to wyglądać, te rozmowy pokojowe i tutaj kilku takich chętnych do takiego biegania jest tym Erdogan, czyli Turcja. Natomiast moim zdaniem na pewno nie będzie to taka sytuacja, w której możliwe jest zawarcie pokoju wtedy, kiedy tylko jedna strona siedzi przy stole, no chyba że ta strona chce skapitulować, na co się raczej nie zanosi. Więc, no ale będziemy mieli tą konferencję i tak jak mówię, właśnie takie różne wyczyniane dziwne rzeczy w Szwajcarii, żeby nadać jej charakteru międzynarodowego. Przy okazji też Amherd właśnie powiedziała, że ostatnio wzrosła liczba cyberataków, jakichś ataków również w mediach rosyjskich na nią, czy też na nich. Moim zdaniem całkowicie niezasłużenie. No jest to po prostu jedna z kolejnych konferencji, które się odbywają i nie ma co za to atakować Szwajcarii. Natomiast jest faktem, że sens miała być taka konferencja, która by zawierała wszystkie strony tego. Właściwie to może inaczej. Konferencja miałaby sens, gdyby tam była Rosja i Ukraina. Cała reszta to jest już dodatkowa otoczka, tak? To już jest publiczność do tego typu rozmów. Ale będziemy oczywiście o tym opowiadać, bo też przecież będzie ciekawie, może pojawi się jakiś nowy plan pokojowy, jakaś nowa mapa drogowa, czy coś takiego. No ale jeżeli to będzie powtórzenie ukraińskiego planu pokojowego, czyli Rosjanie wycofują się ze wszystkich ziem, które tam sobie zagrabili od 2014 roku, plus jeszcze wypłacają odszkodowania i generalnie demilitaryzują się, rząd rosyjski się rozwiązuje i wycofuje, a stolica Rosji zostaje przeniesiona do, nie wiem, do Tobolska albo Omska, no to pewnie to będzie właśnie tylko i wyłącznie ciekawostka do opowiadania, a nie poważna konferencja. Więc jeżeli będzie jakiś inny pomysł, to też jestem sam ciekaw, co zostanie tam wypracowane. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Znowu dwóch tematów nie poruszyłem, które już spadają ostatecznie, ale akurat nie są aż tak bardzo istotne. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Chciałem jeszcze raz bardzo poprosić o wspieranie tego kanału na Patronite, bo to dzięki Państwa wsparciu po prostu ten kanał może pozostać niezależny, samorządny i dzięki temu samofinansujący się również. I co więcej, zapraszam też do zadawania pytań do fatw. Ja bardzo chętnie te fatwy będę kontynuował, tylko jak się pojawią jakieś fajne kolejne pytania. No i cóż jeszcze? Wiadomo, no zapomniałem, hejterom wiadomo co, Al-Kilabtan Bahu, Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej i najważniejsze kanoniczne Romani ite domum. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.